A słuchajcie, do mnie zawitał kurier i tutaj słuchajcie, na sam koniec filmu zrobimy sobie taki mały no, konkursik, powiedzmy, gdzie będzie do zdobycia jedna fajna rzecz, zaraz Wam o tym powiem. I teraz tak, zobaczcie, w tym miejscu tutaj jest wkręcony czujnik ciśnienia oleju i w tym miejscu również mamy wkręcony nasz adapter, ale słuchajcie, okazuje się, że tu, słuchajcie, te trzy paki to jest właśnie firma FlexiSpot, partner dzisiejszego odcinka. A tutaj jeszcze z Wewora dostałem też ciężką, naprawdę dużą, ciężką pakę. Zamówiłem to oczywiście profilaktycznie, bo nie lubię jak coś mnie zaskakuje i wolę być przygotowany zawsze na każdą ewentualność, dlatego zamówiłem. I w zasadzie ja przez cały weekend już oswajałem się z myślą, że będę wyciągał pompę oleju. No nie wiem, może będzie taka potrzeba. Cześć załoga, witam w kolejnym odcinku. Citroen C5 Aircross na podnośniku 1.6 benzynka PureTech. Słuchajcie, rok temu wymieniałem w tym aucie pokrywę zaworów. Ci, którzy oglądali ten odcinek, pamiętają, jak dziwne odgłosy wydawała stara pokrywa zaworów. A oprócz tego pojawiały się różne błędy. Jaka to była usterka? Zapraszam do tego odcinka. Słuchajcie, posiadacze aut z tym silnikiem, warto, żeby się z tym odcinkiem zapoznali. Tutaj oczywiście samą pokrywę zaworów można było, tą starą, oryginalną, można było uratować. Tutaj też jest oczywiście założona nowa, oryginalna. Starą można było uratować, ale tutaj właściciel auta kupił sobie już wcześniej właśnie nową, oryginalną obudowę, pokrywę zaworów i no już z tą kupioną osłoną przyjechał do mnie, aby ją wymienić. Także to było, mówię, ponad rok temu, a słuchajcie, teraz no pojawiły się inne niedomagania. Słuchajcie, tutaj właściciel auta ostatnio wracał sobie z trasy i słuchajcie, podczas jazdy zapalił się check engine. Nie było, słuchajcie, żadnych innych objawów, żadnych innych symptomów. Jedyne co, to właśnie zapalał się i gasł. Zapalał się i gasł. Gasła kontrolka check engine. Przedwczoraj auto do mnie trafiło tak na chwilę tylko, żeby podłączyć tester, sprawdzić, co się dzieje. No i okazało się, że wyskoczyły takie oto błędy. P15A0, P15A3 i P15A4. Słuchajcie, są to błędy związane ogólnie z ciśnieniem oleju w silniku. Jeden błąd związany z samym ciśnieniem. Dwa błędy, tak jak interpretuje to Autodata, związane właśnie z regulacją tego ciśnienia i Autodata interpretuje te błędy jako informacje o za dużym ciśnieniu oleju. Czy tak będzie? No, o tym się za chwilę przekonamy. Słuchajcie, pierwsza rzecz w takim przypadku, którą należy zrobić,
to oczywiście zmierzenie rzeczywistego ciśnienia, jakie jest rzeczywiste ciśnienie oleju w silniku, w magistrali. Do tego oczywiście należy wykręcić czujnik ciśnienia oleju i tutaj, słuchajcie, w tym aucie pojawiają się małe schody, ponieważ czujnik, słuchajcie, jest tutaj dość mocno zakamuflowany na pierwszy rzut oka. Oczywiście ja tutaj musiałem wrzucić granat, żeby, słuchajcie, zrobiła się tutaj jakakolwiek przestrzeń. Sporo rzeczy poodkręcanych, odłożona wiązka i jakoś udało mi się tam czujnik ciśnienia oleju odkręcić. Oczywiście pierwszy podejrzany, powiedzmy, i miejmy nadzieję, że tylko to będzie sama kwestia wadliwego, uszkodzonego czujnika. Uszkodzone czujniki często, słuchajcie, ciekną. Tutaj akurat czujnik jest suchy, więc no, na dwoje babka wróżyła, ale no, pierwsza czynność, jaką musimy zrobić, to rzeczywiście sprawdzić ciśnienie, jakie jest rzeczywiste ciśnienie oleju i to, słuchajcie, da nam już jakiś obraz. No ale tak, żeby sprawdzić ciśnienie oleju, oczywiście trzeba użyć testera. No ja posiadam dwa testery, w zasadzie teraz już 3 zestawy. Mam jeden stary, a słuchajcie, jakiś czas temu zakupiłem nowy, ten akurat z Roxa. No i słuchajcie, jakie było moje zdziwienie. Kupiłem nowy, ponieważ, słuchajcie, tam już mi się troszeczkę wąż no chyba rozwulkanizował i słuchajcie, wolałem mieć pewność, że manometr będzie pokazywał odpowiednie wartości prawdziwe, dlatego zakupiłem nowy zestaw. No i jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że, słuchajcie, nie mam niestety przejściówki o takim gwincie, jak tutaj mamy w tym czujniku. Nie ma, po prostu nie ma takiej przejścióweczki. No i w zasadzie już miałem przygotowaną śrubę, żeby zrobić sobie, słuchajcie, adapter, ale znalazłem w jednej z hurtowni, której się zaopatruję, inny zestaw i dzisiaj ten zestaw przed chwilą, niedawno przyszedł. Jest to Gecko, tutaj macie numer. O. I tu już jest troszeczkę inny system, bo tutaj mamy, zobaczcie, na szybkozłączki i tutaj, słuchajcie, już mamy, to będzie ten adapterek. I tu mamy już dużo więcej różnych adapterów, innych niż w tamtym zestawie. I ten już, zobaczcie, pasuje. Ja tu sobie wziąłem, słuchajcie, tak żeby sprawniej to sobie sprawdzić. Zobaczcie, nakrętkę, w nakrętkę wkręca się, zobaczcie, czujniczek idealnie, czyli gwint jest jak najbardziej ten. Tu sobie śrubę, już mówię, przygotowałem wcześniej, bo miałem w planach właśnie zrobić adapter. No ale udało się, że w tym zestawie, który zamówiłem, o, mamy taką końcóweczkę. Także ja jeszcze, słuchajcie, nie sprawdzałem ciśnienia i tak naprawdę nie wiem jeszcze, co jest powodem tak naprawdę tutaj tej usterki w tym aucie. Domyślam się, słuchajcie, co może być. Mam nadzieję oczywiście, że będzie to czujnik, ale słuchajcie, profilaktycznie zamówiłem, słuchajcie, oryginalny zawór regulujący zmienne ciśnienie, no szczególnie regulujący ciśnienie oleju no w silniku, ciśnienie oleju. Oprócz tego oczywiście oryginalny czujnik ciśnienia oleju. Czujnik ciśnienia oleju, przypuszczam, słuchajcie, że i tak sobie, słuchajcie, założymy nowy. Czy on będzie dobry, czy nie będzie dobry, to profilaktycznie już przy takiej robocie. Słuchajcie, tak jak tutaj było naprawdę dosyć sporo rozkręcania, a nie jest to jakiś nie wiadomo jaki koszt. Czujnik założymy sobie już mimo wszystko nowy, a czy to będzie zawór, no to słuchajcie, się okaże. Jeżeli okaże się, że ciśnienie będzie w porządku, czyli czujnik będzie pokazywał dobrze, no to będzie następne nasze kroki, skierujemy do miski olejowej
celu, słuchajcie, najprawdopodobniej wymiany tego zaworu. Z dwojga złego, jeżeli Autodata dobrze interpretuje błąd, to lepiej już, słuchajcie, rzeczywiście, żeby ciśnienie było za duże, moim zdaniem, niż za małe lub miałoby go nie być w ogóle. No bo w tym momencie, słuchajcie, czasami wystarczy, że już się zapali kontrolka ciśnienia oleju, w przypadku, kiedy tego ciśnienia nie ma lub jest bardzo małe i słuchajcie, już to potrafi spowodować przytarcie się silnika, ogólnie mówiąc. Dlatego, słuchajcie, moim zdaniem lepiej już jak jest dwojga złego, to lepiej, żeby było za duże niż za małe lub miało go by nie być w ogóle. No, także tak to, słuchajcie, się przedstawia na chwilę obecną. Także razem sobie, słuchajcie, będziemy przechodzić tutaj ten etap weryfikacji. Ja mówię, wczoraj jedyne co, to mi się udało tylko tutaj rozebrać, zrobić miejsce do wkręcenia adaptera. Wykręciłem sobie stary czujnik. No i czekałem na testerek, zestaw do sprawdzania ciśnienia oleju. Dobra, słuchajcie, ja sobie wkręcę manometr, przejściówkę, podłączymy sobie manometr, no i sprawdzimy sobie razem. Oczywiście będę musiał sobie tu jeszcze poskładać wszystko, doloty, te wszystkie przewodziki, pierdółki, wszystkie czujniki popodłączać, żebyśmy sobie mogli sprawdzić, jakie jest rzeczywiście ciśnienie oleju. Jeżeli rzeczywiście to ciśnienie będzie za duże, no to w tym momencie zdejmujemy michę i sprawdzamy, co tam się dzieje z tym właśnie najprawdopodobniej właśnie zaworem. Tak to wygląda. No dobra, manometr mamy założony, także powiem Wam, że bardzo fajna opcja z tymi szybkozłączkami. Bardzo fajnie, wygodnie się zapina.
tutaj na tych naszych adapterkach, naszych końcóweczkach. Także powiem Wam, że naprawdę bardzo fajny zestawik. Także serdecznie polecam. Dobra, słuchajcie, no więc co? Mi zostało teraz tak, poskładać to wszystko na tyle, aby, słuchajcie, bezpiecznie, żebym mógł odpalić auto. No i co? I będziemy sobie za chwilkę, jak wszystko to poskładam, będziemy sobie mierzyć ciśnienie. Tutaj jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, bo widzicie oczywiście ultradźwiękowy odstraszacz, widzimy kostki WC, słuchajcie, kuna też tutaj, słuchajcie, sobie grasuje i widać, zobaczcie, bo naprawdę narobiła dosyć sporo śladów. Zrobiła sobie, słuchajcie, ta kostka jest tutaj nie od parady, ponieważ tutaj kuna zrobiła sobie z tego, tutaj pod maską w tym aucie, zrobiła sobie prawdziwy kibel. Zobaczcie, wszędzie, za przeproszeniem, sraka. Zobaczcie, tu już zaczęła sobie wygłuszenia żreć i słuchajcie, wszędzie, naprawdę wszędzie nasrane. Także tutaj można byłoby się również spodziewać, że kuna coś tutaj przegryzła, ale tak jak patrzyłem z grubsza, no to ogólnie instalacja wygląda ok, więc raczej tutaj nic nie pogryzła. Patrzyłem oczywiście również na instalację, tam która idzie od spodu przy misce olejowej, w zasadzie troszeczkę wyżej niż miska olejowa. Tutaj od właśnie instalacji tego właśnie zaworu regulacyjnego, ale tam wszystko wygląda w porządku, więc raczej chyba tutaj jakoś za dużo nic nie zdążyła pogryźć, oprócz, słuchajcie, tego tutaj wygłuszenia na podszybiu. No i oczywiście wszędzie nasrane, wszędzie po prostu narobione. No dobra, słuchajcie, ja to składam wszystko i będziemy sobie za chwilę odpalać furę. Dobra, to co najważniejsze jest poskładane, czyli dolot. Tutaj więcej nic nie potrzebujemy. I tak, słuchajcie, odpalimy sobie w tym momencie auto. Zobaczymy, jeżeli ciśnienie będzie, znaczy tak, zobaczymy ogólnie jakie będzie ciśnienie. Jeżeli ciśnienie będzie mieściło się mniej więcej w tolerancji, oczywiście silnik w tym momencie jest zimny, więc on tutaj będzie nam troszeczkę pokazywał większe ciśnienie w momencie, kiedy olej mamy gęstszy. Ale jeżeli będzie pokazywał w miarę dobre ciśnienie, no to słuchajcie, wystawimy sobie auto na zewnątrz i poczekamy chwilę. To jest benzynka, więc on się szybko zagrzeje. Poczekamy sobie, aż złapie temperaturę roboczą, bo na takiej właśnie zawsze praktycznie powinno być sprawdzane ciśnienie oleju. Oczywiście od razu zaraz będziemy widzieli, czy nie ma rzeczywiście za dużego ciśnienia, bo jeżeli zobaczymy, że zaraz nam ciśnienie oleju wypikuje w górę, no to oczywiście w tym momencie również już nie będzie potrzeby dalszych pomiarów, tylko no już będziemy swoje kroki raczej kierować ku misce oleju i temu właśnie zaworowi. A teraz tak, jak podaję, to zobaczcie, Haines Pro. Ostatnio zacząłem korzystać z Retisa. Haines Pro, bardzo fajny program. W niektórych, powiem Wam, aspektach moim zdaniem nawet lepszy od Autodaty. No i mamy tak, no i tu też jest właśnie podane, że w zasadzie wszystkie wartości są mierzone powinny być mierzone przy 80 stopniach Celsjusza, ogólnie przy właśnie temperaturze roboczej, czyli rozgrzanym silniku. No i mamy tak, ciśnienie na biegu jałowym powinno mieścić się między 1,4 a 2 bary. Tak, na biegu jałowym. Teraz tak, przy 1000 obrotów od 1,5 do 2,1 bara, przy 2000 obrotów między 1,7 a 2,3 bara, przy 3000 obrotów 2,3 a 2,9 i przy 4000 między 3,2 a 3,8. Autodata podaje bardzo podobnie. Tutaj delikatnie różnią się tylko 1,2 bara, ale to akurat tutaj nie ma żadnego znaczenia. Dobra, to słuchajcie, ja odpalam auto i zaraz zobaczymy, co nam tutaj ciekawego pokaże manometr.
No i tak, słuchajcie, na zimnym silniku pokazuje nam między 4,5 a 5 baru na biegu jałowym, czyli no trochę spore, chociaż on jeszcze... Jakie tutaj mamy... Oj. Co to kurde, tutaj obrotomierza nie ma? Nie wiem, może trzeba coś przełączyć. Ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, podłączymy tester diagnostyczny, ale no zobaczcie, no jak dla mnie, no tu jednak rzeczywiście jest coś na rzeczy jak najbardziej. Słuchajcie, więc tak, zróbmy inaczej. Ja i tak, słuchajcie, sobie go na chwilę wystawię. Niech on sobie złapie tą temperaturę roboczą i żeby już być w 100% pewnym, no to wtedy już będziemy wszystko wiedzieć, słuchajcie, jak on się zagrzeje. Także na razie sobie go zgasimy, podłączymy sobie tester diagnostyczny. Ja sobie go zrzucam tutaj z podnośniczka. Poczekamy, aż on się troszeczkę zagrzeje i zobaczymy wtedy już komisyjnie, jakie jest ciśnienie. Ale słuchajcie, jak dla mnie, no to tutaj chyba rzeczywiście będzie trzeba zajrzeć do miski. A widzę jeszcze, słuchajcie, teraz dopiero spojrzałem, zobaczcie, prawie nie ma płynu chłodniczego, także to również trzeba będzie skontrolować. Teraz dopiero zauważyłem. No dobra, no nic, robi się ciekawie, robi się coraz bardziej ciekawie. Dobra, słuchajcie, ja już auto rozgrzałem, mamy temperaturę roboczą i tak, wszystko już sobie tutaj przygotowałem. Mamy przygotowany tester, będziemy sobie podglądać prędkość obrotową, będziemy sobie zapisywać, słuchajcie, poszczególne progi tutaj obrotów i jakie ciśnienie mamy, czyli sobie sprawdzimy przy 1000, 2000, 3000 i 4000 obrotów, jakie będziemy mieć ciśnienie, chociaż nie wiem, czy w ogóle będzie sens tutaj zapisywanie, ale zobaczymy. Ok. No i dobra, więc tak, manometr ciśnienia mamy przygotowany, tester przygotowany, więc odpalamy furę. Dobra. Zobaczcie. Temperatura jest no jakieś koło 80 stopni. Także tu powinno być ok. No i tak. I jakie mamy obroty? Teraz mamy troszeczkę podwyższone chwilowe obroty. On sobie zaraz ustabilizuje do poniżej 1000. Także sekundkę musimy poczekać. Ale zobaczcie, jest rozgrzany, no i już na tych obrotach, o, już spadają obroty. O. No dobra, bieg jałowy. Bieg jałowy mamy jakieś około 800 obrotów na minutę z kawałkiem i mamy jakieś 2,6 bara, czyli tu damy jałowe 2,6 bara. Już wiemy oczywiście, że to jest za duże ciśnienie, ale teraz tak, zwiększymy sobie obroty do 1000. Ja sobie użyję mojego tajemniczego sprzętu. Dobra, czekajcie, muszę sobie podejrzeć. - 1300 za dużo. Teraz 700. Albo inaczej zrobimy fotelikiem.
Ale kombinacje co? Dobra, zobaczymy teraz. 800, jeszcze mało. To, że no chyba za duże obroty. Znowu 1300, kurde. Co? Będzie prościej, jak ja sobie tutaj wezmę tester chyba. O. No dobra, mamy 1000 obrotów. Mamy 1000 obrotów i teraz patrzymy, jakie mamy ciśnienie. No i tu już mamy, no można powiedzieć, że prawie 3,5 bara. Także już wiemy, że ciśnienie jest za duże. No ale cóż, sprawdzimy, słuchajcie, 3,5 bara przy 1000 obrotów. Następny pułap 2000 obrotów. Nasza regulacja przy pomocy fotela. Dobra, mamy 2000 obrotów. I mamy jakie ciśnienie? 5, no jakieś 5,2 bara. 5,2 bara. Teraz ustawimy sobie 3000 obrotów. Dobra, mamy 3000. Na 4000 już nie będziemy dawać, już nie będziemy go gazować. I mamy no 5,5 bara. ,5 bara przy 3000 obrotów. Dobra, odpuszczamy mu. Dobra, wszystko jasne. Micha do zrzucenia. Miska do zrzucenia. Dobra, wjeżdżamy nim z powrotem na stanowisko. No tak, także słuchajcie, z dwojga złego, no rzeczywiście lepiej, że ciśnienie jest za duże niż miałoby być za małe. Jeżeli by było za małe lub nie byłoby go wcale, no to słuchajcie, mogłoby już być po jabłkach. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Dobra, zamykamy bramę, bo zimno. No, także manometr nie kłamie. Mamy do 3000 zrobione pomiary. Czyli tak, na biegu jałowym powinno być od 1,4, tutaj mam od 1,4 do 2 barów. Mamy 2,6 bara. Przy 1000 obrotów maksymalnie powinno być 2,1 bara. Mamy 3,5 bary. Przy 2000 maksymalnie 2,3 bara. Mamy 5,2 bara i 5,5 bara mamy przy 3000, gdzie maksymalnie powinno być 2,9 bara, powiedzmy no niecałe 3 bary. No, także chyba wszystko jasne, znaczy nie chyba, tylko na pewno Micha do zrzucenia. Ja tutaj obstawiam ten właśnie zaworek. Także spuszczamy olej i będziemy się dobierać do zaworka.
Zobaczymy, co tam ciekawego widać w misce. Jeżeli smok byłby przypchany, chociaż tu jest łańcuch oleju w tym silniku, łańcuch rozrządu, bo często w silnikach z mokrym paskiem rozrządu strzępy, które się łuszczą z paska pracującego w oleju, często właśnie zapychają smok oleju, ale tam jest odwrotna wtedy sytuacja. Wtedy ciśnienie oleju jest za małe. Tutaj mamy inną sytuację, ciśnienie jest za duże, więc tutaj mamy sterowanie. No, słuchajcie, może być też również kwestia sterownika, ale tutaj raczej, słuchajcie, bardzo rzadki przypadek. Najczęściej, słuchajcie, jest to wina właśnie tego oto elementu. Dobra, to co? Ja go podnoszę do góry, zrzucamy michę i no, mamy trochę roboty. Oczywiście po wymianie, po weryfikacji, ewentualnej wymianie tego zaworu, ja jeszcze ten manometr oczywiście nie demontuję. Oczywiście po wymianie będziemy sobie musieli znowu skontrolować ciśnienie i porównamy sobie, czy coś się w ogóle poprawiło. No, także jedziemy z koksem. No dobra, więc tak, micha zdjęta.
Całe szczęście, że wydech mi tutaj nie przeszkadzał. Do jednej śruby tylko miałem takie słabe dojście, ale udało się w miarę bezproblemowo ją odkręcić i nawet micha nie była jakoś bardzo mocno przyklejona. Kilka puknięć młotkiem bezwładnościowym, no, takim gumowym, nazwijmy to, z piaseczkiem w środku, załatwił sprawę. Także nie trzeba było. Czasami, słuchajcie, w niektórych autach miski są tak wklejone mocno, jakiś taki bardzo mocny silikon, bardzo mocną masę, że naprawdę jest wielki problem, żeby te miski odkleić. I często, słuchajcie, bywa tak, że trzeba podważać tą miskę gdzieś tutaj na rantach. Ona się gdzieś lubi pozaginać czasami, no i wtedy jest problem i czasami trzeba dać nawet nową miskę. Tutaj na szczęście odkleiła się tak dosyć w miarę fajnie. No i tak, słuchajcie, widzimy już tutaj zawór. Zawór mamy w tym miejscu dokładnie. On jest przykręcony tutaj jedną śrubką. Oczywiście instalacja sobie przechodzi na zewnątrz. Trzeba będzie ją przepleść. Także myślę, że tutaj z tym akurat zaworem nie będzie większego problemu, żeby go wymienić. Ale zanim się do niego, słuchajcie, dobiorę, no to ja tutaj sobie to wszystko najpierw umyję. Samo sito wygląda w porządku, jest czyste, więc tutaj nie trzeba będzie nic ingerować. Tak ogólnie jeszcze jak to wszystko umyję, jeszcze rzucę tutaj okiem, czy nie ma jakichś tutaj newralgicznych, słabych punktów. No ale wydaje mi się, że sam zawór powinien załatwić sprawę. No na logikę, słuchajcie, no nic tu innego raczej nie może być odpowiedzialne za duże ciśnienie. Jeżeli ciśnienie byłoby za małe, no to wtedy moglibyśmy główkować. Może pompa jest, wydajność pompy może już spadła. Wtedy trzeba by po prostu ewentualnie pompę zdemontować, rozebrać, zobaczyć w środku, czy nie jest wytarta, czy nie jest wyeksploatowana. Ale w tym momencie, kiedy mamy za duże ciśnienie, uważam, że do samej pompy nie musimy zaglądać. No i mówię, wydaje mi się, w zasadzie jestem prawie że przekonany i mam nadzieję, że tak będzie, że winnym tutaj tego zbyt wysokiego ciśnienia będzie ten właśnie element, czyli zawór, elektrozawór regulujący ciśnienie oleju na magistrale. No dobra, to więc tak, ja sobie to, słuchajcie, wszystko umyję porządnie i zaraz sobie ten zaworek spróbujemy wymienić. Oczywiście sobie przygotuję od razu jeszcze tutaj przylgnię, wyczyszczę sobie tą starą masę uszczelniającą, tak żeby już w zasadzie miska, no wszystkie przylgnie łącznie z miską były gotowe do wklejenia, jak już wymienimy sobie zawór. Sam zawór powinien tutaj nam wyjść bez problemu. Dobra, to ja się biorę za to. No i jeszcze jedno, słuchajcie, olej. Tutaj wyłapałem, jak widzieliście, trochę oleju, bo zobaczyłem, że strasznie brudny olej zlatuje. Olej był, słuchajcie, wymieniany. Kurczę, zdjąłem tą kartkę, przebiegówkę. Tutaj jest. W czerwcu. Słuchajcie, w połowie czerwca wymieniałem tutaj olej, był lany ten sam Total 0W30 i Neo First. Taki jest dedykowany do tego silnika. Taki olej był lany. I słuchajcie, zobaczcie, jaki czarny olej zleciał. Zobaczcie, ten olej w ogóle praktycznie nie prześwituje światła. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Weźmiemy latarkę i patrzcie na to. Ten olej w ogóle totalnie, patrzcie, nie prześwituje światła. Lampka jest naprawdę mocna. Zobaczcie od góry. No tutaj czekajcie, bo akurat górna lampka nam tutaj świeci. Ale patrzcie. Zero. No olej jest czarny jak z diesla. No powiem wam, że dramat. Tu jestem trochę zaskoczony, bo mówię, olej był kilka miesięcy temu zmieniany. No i czy to jest kwestia oleju, czy silnika? Nie wiem. Ale olej jest po prostu tragiczny. Tragiczny jest olej. Czarny jak nie powiem co.
Dobra, słuchajcie, biorę się za mycie spodu silnika i za chwilę wracamy z powrotem. No dobra, słuchajcie, jak widać, co nieco mam już tutaj pomyte. Mało tego, mam już tutaj poczyszczone w zasadzie wszystkie przylgnie. Zobaczcie, wszystko jest pomyte. Muszę tylko jeszcze to odtłuścić. Miska też już jest umyta. I teraz tak, słuchajcie. Przypominam, tutaj mamy zawór. Zawór jest przykręcony tutaj, zobaczcie, jedną śrubką na Torx 30. Tutaj mamy instalację przykręconą na Torx 25 i tutaj zobaczcie, dolna część bloku silnika. Tutaj nam przechodzi instalacja na zewnątrz. Ja już sobie, słuchajcie, odkręciłem, zobaczcie, taką blaszkę tutaj od zewnątrz. Zobaczcie tutaj, mocującą, tutaj uszczelniającą, znaczy dociskającą część uszczelnienia instalacji. Oczywiście wtyka już jest wypięta. No i teraz tak, zostało tylko torksikiem 30 odkręcić. Co wam jeszcze pokażę. Czekajcie, dokręcę jeszcze, żeby nie było, że jest luźny zawór. Zobaczcie, jest dokręcony i zobaczcie. Patrzcie, jak dziwnie chodzi cały zawór. Widzicie to? Nie wiem, czy akurat to miało wpływ na tą jego ewentualną pracę, ale zobaczcie, cały lata, a on jest przykręcony. Zobaczcie. Dobra, zresztą zaraz na zewnątrz, jak go wykręcę, będzie to lepiej widać. No wyłaź, wyłaź. To jest strasznie długa ta śruba. Dobra, śrubka wykręcona. I jeszcze tylko tutaj mocowanie instalacji. No wykręcaj się. Dobra. I teraz tak, wyjdzie nam tu. Wyszło. Dobra. Przeciągamy sobie w tyczunie i w zasadzie już możemy sobie wyciągnąć, zobaczcie, zawór. Oczywiście jeszcze olej nam się tutaj wylewa. Ok, dobra. Zawór mamy na wierzchu. Tam sobie zaraz jeszcze troszeczkę zmywaczem wszystko porządnie umyjemy. No i tyle. Dobra, bierzemy to na stół i zobaczymy, czy coś w ogóle tam widać po tym całym zaworze. Dobra, stary zawór mamy już na stole. Sitka nie widać, żeby były jakieś zabite, jakieś brudne. Zobaczcie, tutaj wszędzie są siteczka.
tego nie widać, ale zobaczcie, cały zawór, zobaczcie, o. Widzicie, jak tu obudowa lata na boki? O, tu będzie to lepiej widać. Zobaczcie, jak to pracuje. Tu tak samo, zobaczcie. O. Wszystko chodzi. Cały zawór lata. W nowym oczywiście, słuchajcie, tego nie ma. Nie ma czegoś takiego. Zobaczcie, tu wszystko jest sztywne. Wszystko jest sztywne. Dobra. No nic, no miejmy nadzieję, że to będzie to. Tak mi się wydaje. Dobra, to co? Bierzemy się za montaż nowego zaworu. Wskakujemy pod auto. Miska oczywiście już jest, tak jak mówiłem, umyta, gotowa do wklejenia. Także muszę sobie jeszcze tylko odtłuścić blok silnika, tą przylgnię. I będziemy mogli sobie po montażu wklejać. No dobra, to co? Idziemy montować. I tyle. No dobra. Więc tak, tutaj już mam skręcone. O, w tym miejscu. Już sobie przeplotłem instalację. Także teraz musimy sobie... Oczywiście tutaj już sobie wypłukałem całe gniazdo. Tutaj gniazdo naszego zaworu. No i co? Montujemy zawór. Ok. Dobra, pyk. Tu zostało jeszcze mocowanko. Ok. Dobra. Ok. No i dobra. Zawór przymocowany, zamontowany. Także zostało tylko wrzucić michę. Podpiąć oczywiście tyczunie. Tam u góry. No i co? I wklejamy michę. No. Także tak to z grubsza wygląda. No i co? Olej zalejemy sobie dopiero jutro. Oczywiście miska musi silikon, masa uszczelniająca musi sobie związać spokojnie, także oleju dzisiaj nie możemy zalać. Oczywiście nowy filtr oleju no i co? Jutro dopiero sobie zalejemy olej, no i będziemy sobie sprawdzać, czy coś to w ogóle dało. No ale wydaje mi się, że to raczej to będzie powodem tego zawyżonego, za dużego ciśnienia oleju. No nic. Dobra, wklejam michę.
No dobra, micha wklejona. Także no co, nie zostało nam nic innego, tylko poczekać do jutra. Dopiero jutro sobie zalejemy oliwkę. No i co? Będziemy robić, słuchajcie, dalsze pomiary. No ja jestem dobrej myśli. W zasadzie na chwilę obecną nie widzę tutaj zbytnio innego powodu, który byłby odpowiedzialny za zawyżanie ciśnienia oleju. Więc no myślę, że to raczej będzie to. Jeszcze jedna rzecz, którą oczywiście będziemy również musieli znaczy ja będę musiał spróbować zdiagnozować, to dlaczego jest taki niski poziom płynu. Czy jest to jakiś wyciek? No. Dobra, to co? Widzimy się jutro rano. Dobra, słuchajcie, mamy nowy dzionek, także micha już na pewno, znaczy silikon pod miską zastygł. Także jedyne co nam zostało, to zalać olej. Filtr oleju oczywiście już jest zmieniony. Tutaj sobie leży stary filterek. Jakoś tam źle nie wyglądał, nic tam po nim nie widać. Także zalewamy oliwkę. Zalewamy oliwę, no i będziemy odpalali. Aż sam jestem ciekaw, co tu się będzie działo. Dobra, dajcie mi chwilkę, zaraz sobie odpalimy furę. No niestety, słuchajcie, tak jak widać, problem niestety dalej występuje. W dalszym ciągu mamy za duże ciśnienie oleju. Auto oczywiście już jest rozgrzane. No i teraz mam zagwózdkę małą. Dobra, zgasimy furę. No i jest mała zagwózdka. Co tu się mogło podziać? Czy to jest teraz kwestia samej pompy, czy nowy zawór wadliwy? No ale wątpię, bo pokazuje to samo co stary zawór. Nie wiem, może kanały olejowe poprzypychane nagarem. No nic, słuchajcie, no jak na razie no jesteśmy dalej w lesie. Więc słuchajcie, no czeka nas dalsza diagnostyka. Co tutaj się dzieje, że to ciśnienie jest za wysokie? Ja sobie spróbuję zadzwonić do ASO, czy tam czasami nie ma jakiejś akcji serwisowej na soft, jakiejś aktualizacji, ale raczej tu chyba nie będzie aż tak w takiej, chyba nie akurat w takiej skali ciśnienia oleju by tutaj się to objawiało. Tam mogłyby być jakieś małe ingerencje, jeżeli chodzi o soft, ale nie aż taka różnica, że aż tak, słuchajcie, wywalone ciśnienie, tak jak mamy to tutaj w tym przypadku. No nic, słuchajcie, no trudno. Nie wiem, czy tu się nie zakończy wyrzuceniem pompy oleju, aczkolwiek nie jestem tutaj przekonany do końca. No jest zagwózdka, jest zagadka. No dobra, słuchajcie, ja się z tym prześpię, bo w zasadzie już się zaczął weekend, już dzisiaj jest sobota, ja w zasadzie w soboty nie pracuję. Dzisiaj przyszedłem, żeby tutaj tylko dokończyć to auto, no ale niestety okazało się to, co się okazało, więc no dalej jesteśmy w lesie. No nic, słuchajcie, spróbuję coś wykminić i wracamy w poniedziałek z powrotem do walki z cytryną. No, czasem tak bywa. No, elektrozawór, słuchajcie, jest najczęstszą w zasadzie tutaj przyczyną niedomagań z ciśnieniem oleju. No i w zasadzie tutaj się kieruje
pierwsze kroki. No ale no, jak widać nie w tym przypadku. No dobra, słuchajcie, to co? Na dzisiaj kończymy i wracamy w poniedziałek do dalszej walki.